Słuchajcie, w tym garażu jeszcze takiego bogactwa nie było, jak to mówi mój kolega Maczeta. Ile my tu mamy motocykli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10 chyba jeszcze tam na szafce. I witam was oczywiście wraz z moimi kolegami Adi, Kary, Danusia, Carlos i Maczeta. Tak? Tak. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy jako dziecko i każdy chyba z was przez szybę zaglądaliśmy do samochodów i patrzyliśmy, ile dany tam samochód wyciąga, jak się to mówiło. A później na co zwracaliśmy uwagę w samochodach? Na pojemność. Ile ma koni, ile cylindrów. Pojemność. Teraz już jesteśmy starzy i zwracamy tylko, żeby palił jak najmniej. Nie myślałem nigdy, że będę zwracał uwagę na to, ile to, na czym człowiek jeździ, waży. A to jest ważne chyba, tak? Carlos, dlaczego to jest takie ważne i istotne? Nie powiem, bo się będzie odzywać. No to, ale teraz już możesz, no. No, wprowadzenie jest lżejszy i przelicznik w stosunku mocy do masy. Bo zawsze, wiesz, mnie zastanawiała rzecz następująca, jak zaczęliśmy tą przygodę z enduro, nie? Nikt nie pyta na forach, ile motocykl ma koni, nikt nie pyta, albo bardzo rzadko, ile pali, tylko dwa parametry są ważne. Ile waży i jaka pojemność zbiornika paliwa jest, nie? To jest ważne, no i przede wszystkim ta masa, w której gdzieś po tym terenie, jak trzeba go podnosić, nim manewrować. Szczególnie w enduro, w hard enduro. Właśnie wtedy to jeżeli myśmy są wypoczęci, to bierzemy ten motor, a te 2 kilo, co to jest takiego, nie? A w rzeczywistości odczuwalno ta masa, który na jakiej wysokości ona motora jest, gdzie ułożono, to wpływa to, że ten motor jest lżejszy, że krosówka jest dużo lżejsza, nie inaczej się prowadzi. Niektórzy, co w enduro jeżdżą też na krosówkach, bo po prostu im jest wygodniej, poręczniejsze są te motory, no i tak to się Jasne. stało. Można by sobie od razu zadać pytanie, po jaką cholerę my je ważymy, te motocykle, skoro producent podaje te wagi i tutaj spisaliśmy sobie wagi, jakie podaje producent i motocykle, które dzisiaj będziemy ważyć, czyli Beta 104. Bez paliwa. Tak jest, KTM, bez osłon. Bez osłon, bez handlaru. 350 w czterosuwie, tutaj wagę widzicie, 104,5, 450 z 17 roku, bo mamy dwie, 106, ale już 14 111, Sherco 105. Najlżejszy jest KTM 300 w dwusuwie i Husqvarna 102,4. Ok, my przed tym nagraniem zatankowaliśmy wszystkie motocykle. Wszystkie są zatankowane do pełna. Każdy jest zatankowany do pełna. No i każdy na swój sposób jest trochę inaczej uzbrojony. Jeden ma handbary, drugi nie ma. Jeden ma osłonę silnika, drugi nie ma. Jeden ma metalową, drugi ma plastikową. Tak jest. No to co, zaczynamy ważyć, to? To znaczy te motory są przygotowane jak gdyby do wyjazdu, nie? To jest tak po tuningach, po innych rzeczach. Aha, słuchajcie, ja jeszcze mam propozycję taką, właśnie, Maczeta wspomniał, żebyśmy się założyli. To znaczy założyli, który z motocykli będzie najlżejszy. Najlżejszy ten wygrywa. Dajemy po 100, ok? Dobra. No ale nie, no będzie na imprezę. Sprzedaż mi tego, to wygra. No ten na pewno by wygrał, oczywiście. Ten z pewnością by wygrał. Dobra, dawać po 100. No ale co, ja muszę dać dwie. Ty musisz dać dwie. No, Masz. dobra. Trzymasz Gdzie pulę. jest ten? Gdzie jest Trzymasz pulę. Ja, dawaj. Maczeta trzyma pulę. Maczety się pieniądze nie trzymają. Ja się to zostawia. Dawaj, wiesz. To są te od orka. Dobra, panowie, to dawajmy pierwszy motocykl na wagę, a w międzyczasie, zanim on się pojawi na wadze, ja chciałem tylko powiedzieć, że osobą, która wygrała, i to już jest nazwisko tej osoby, albo też adres mailowy, czy też mail o takiej nazwie. Ostatni odcinek był o becie, to przejdziemy tutaj kamerą. Czołg Rino wysłał tą odpowiedź w kilku językach. Po polsku, po białorusku, po rosyjsku, przepraszam, po angielsku, po arabsku. Przyłożył się. Tekst jest duży, do tego jeszcze rymowanka. Dlatego do ciebie wychodzi bluza wraz z koszulką. Pierwsza sztuka, czyj to jest motocykl? No to jest alarmem. To jest oddawki, alarm się założył. Jak zwykle. Już go wyłączamy. Już. Czyli tutaj mamy KTM 300 w dwusuwie. Zostawmy tą wagę. 110 i 750 gram. Zapiszmy tą wagę. 110,75. Dobra, zrzucamy tego, panowie. Ale zanim jeszcze go zrzucimy tak króciutko. No widać, że on nie ma handbarów, tak? Tak, ma listki. Osłony chłodnic ma?
Nie, standardowa wyposażenie Six Daysa to jest. No to chyba zwycięzca będzie, no ale nic, zobaczymy. Też mi się tak wydaje. Już? Na dzień dobry, zwycięstwa? 107,5. Pomóżcie dziewczyny. I na dół, dobra, ciofaj. Nie, to postawcie go... Mamy go. Mój będzie Bożą 100 siłości. No nie, to trzeba go dać to miejsce. Wiesiek, teraz będzie chwila prawdy. Ja już to pcham, to już jest ciężkie. Motocykl Carlosa. Teraz przepuklinam. Motocykl Carlosa i tu jest Huska w dwusuwie. 300. Jakie 13? Kurwa. 119,95. No 120. Tak, tak. No 120, bo to trzeba zaokrąglić. Tak. 120. Jakby mucha siadła, byłoby 120. Już jest 120. Ale ja coś ci powiem, jak to konstruktor samolotu powiedział, prace konstrukcyjne nad samolotem powiększają jego własny Ale ja mam do Wieśka takie pytanie, bo on tu ma zupełnie inne lagi, tak? Lagi, osłony. Masz inne lagi? W tych lagach jest więcej oleju niż w standardowych? Tam może być. Minimalnie. Może być. Tarcza jest większa założona. 95 gram więcej oleju. Osłony chłodnic, osłona Fastwade'a, tylnia tarcza jest super sprox. No i Światły są ci rzeczy. niewątpliwie z boku i zbiornik jest duży. Paliwa jest też Zbiornik jeszcze paliwa kilogram, jest duży. gdzie po litwie. Ile jest w KTM, a ile jest w chustce? Tu jest 10,5 chyba. A ty? 9,5. Chyba 9,5. No to jest znowu kilogram, pełny Dobra, bary. Dobra, tak, złapcie. Ja nie wiem, czy go nie... Nie, tak, zostaw, ty zostaw. Danusia jest kontuzjowany, niestety nasz fajny kolega ostatnio źle stanął i Uważaj, bo tam więzadła poszły. Słuchajcie, trochę ciszej musimy i nie przekrzykujemy się, bo tu my mamy zawsze problemy z fonią. Motor uzbrojony, mówię. To jest kilogram, nie? Ale on jeszcze wentylatora nie ma. Nie? A wentylator tam zrywa. Kogo daj, mamy miejsce szczeka. Wiesiu, możesz przejechać tym ciężkim motorem tu? Tego to sam wrzucę. Teraz Szerko od Karego. Tam muszę pół kilo na raz łodzić. Do przodu. 119,85. No 10 gram. Zaskoczony jestem. 119,85. Hadbary ważą. A nie, mo. Ja, Moful i to jest seria. I mimo pełnych To naklejek. jest seria, nawet parę rzeczy odpadło. Więc on normalnie w oryginale jest cięższy. Nawet paliwo, plastików nie ma. Nawet paliwo jest seryjne. Ale tu są dołożone osłony chłodnic. Czekaj, no niech każdy powie coś o swoim Osłony chłodnic motocyklu. są dołożone, obudowa pod silnikiem jest, Handbary. handbary dokładnie. No i Z przodu, z tyłu tublis. no jakieś 450 gram brudu, nie? Bo nie umyłeś go dokładnie. Dobra, dawaj. 120 kilo. Dobra. Dobra, jedziemy z tym polo. Wyjedźcie jakimkolwiek i ten na miejsce i będzie ok. Słuchajcie, nie przygotowaliśmy się To dzisiaj. może będę teraz ważymy, co? Wszystko jedna. Jedź po kolei tam, no. No dawaj. Wszystko jedno. Ciężki? No ciężki jak cholera. Może moja beta wygra, ale nie sądzę. Myślę, że moja beta 118 będzie ważyć. No to będzie najcięższy motor. Nie. A, proszę. 117. No już całkiem 116,90. Tu każdy gram jest ważny. Dobrze szef, dobrze, że w to A w co? to wyciągniemy. A czekaj, a w co ona jest wyposażona? No osłony ma, tak? Tak, osłony chłodnic ma. Hamulec dodatkowy ma? Dodatkowy hamulec on też waży. Ale nie ma wentylatora. Wentylatora nie ma, natomiast osłona dyfuzora jest. A przewagą nad wami to jest akumulator. Tam jest ponad kilogram mniej. Mamy te lekkie. A seryjnie KTM wyposażą w te akumulatory. Dobra, ściągamy. Już są Masz wyposażone. zapisane Ja? kary? Seryjnie. Ty Wiesiek, pomóż też kurwa, bo normalnie będziemy wszyscy Nie przeklinaj, bo tak nieładnie. Zaczynamy od 4 suwów. Teraz 4 suwy. To będzie teraz walka. Teraz będzie waga. A ja mam jeszcze do was pytanie. 4 sów czy 2 sów do hard enduro? Do hard spółców. Czekaj, bo nie ma chętnych do podnoszenia. Dobra, dawaj. 4 sów czy 2 sów? Jeszcze Wiecie? dawaj tam Do za. hard enduro jest 200, a natomiast do enduro 400. Tu jest blaszana podstawa.
No, tu jest Ale zwycięzca. nie ma tego. 121 kilo. 121,85. A dać. I tutaj mamy KTM 450 z 2014 roku. Tak, są osłony, jest metalowa osłona też. Waży Wentylator. wentylator. Wentylator, aluminiowa, przepraszam. Wentylator jest. Starego typu akumulator. Starego typu akumulator. A co jest w środku, z tyłu? Wszystko dętki. Dętka. Tak, Okej. tak, dętki. Jedziemy na dół. Jedziemy na dół, chłopaki, cyk. 350 wyciągamy od zatyka. No tu będzie zaskoczenie teraz, tu będzie zaskoczenie. Będzie lekko? Będzie lekko. To idę tam zobaczyć. Czekaj, Na wagę. czekaj, bo ja tutaj... Albo cyk. To chyba nauczył się rozsuwać. No on źle stoi, on źle stoi. Dobra, już, ty. 350. Zejdź od szerko. O, shit. Pełny bak. Full. Zobaczcie, on jest aż pod koreczek. Ja jest pełny, no. Kurwa, Adi, gdzie moje 114,75. Zaskoczony jestem. Na razie Myślałem, że wygrywam. więcej. Czekajcie, bo jeszcze nie zważyliśmy... Ale czekaj, ale no co, handbary ma osłonę, chłodnic ma osłonę. Danko wygrywa. Ale wentylator ma... Danka. Nie, no to jest standardowe. Jedynie mam dołożone handbary, tak? Ale paliwa też jest tu nie 8,5, nie? 8,5, no a tak cztery osoby No, mają. no to jest dużo, 2 kg, nie? No i mus jest z przodu, z tyłu jest, no. Ale też chyba mam musa z przodku. Dobra, no to dajemy na stojak kolejny motocykl. Cała ta operacja dzisiaj wymagała trochę od nas wyzwania logistycznego, bo każdy ten motocykl musiał przywieźć. Patrz, samo jedzie. Samo jedzie. 450, 2017 rok A macie tam, to jest lekkie. Adaś, od Maczety. ty możesz na krapa sobie znowu. Tak, on jest wyplakowany ten motor. Wyplakowany? Patrz. 115? 115. I co? Jednak ta kasa Ale zostanie. tłumik. A co tłumik, No kurwa? napiszmy tą wagę. Ale nie ma nic innego. Napiszmy tą wagę, te 115, Ale 15. miałeś pisać. Czekaj, bo 15. Masz Tak. tak wyplakowany motor, że jeszcze całe ręce ubrzydził. I rozpiszmy jeszcze, Danusia, miejsca. Jedynka. Jedynka tutaj z boku napiszmy. KTM w dwusuwie. To jest dobry motor. Ale patrz, 110. Mój. 114, no. 350 w czterosuwie, drugie miejsce. 115, 15. 450, trzecie miejsce. Beta. 116, czwarta, moja beta. Zostały nam 3, tak? 116. 119 to mamy tutaj Szerko na piątym miejscu. Piąte. Husqvarna Zostały Na szósty. na szóstym szóste. i siódme miejsce. 450. 7. Gratulacje. Dawać kasę, wiadomo komu. Skarbnik, chodź tu do mnie. Ty, skarbnik. Imprezę robisz. Pierdzielił. nie ma. Nie ma kasy. Carlos, ja mam do Ciebie pytanie, bo ostatnio, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś kiedyś rozmawialiśmy, tak wiesz, luźno, że producenci, no, nieważne jakiej marki, chyba już przesadzają z tymi wagami i z tym uszczupleniem tych wag, nie? W niektórych miejscach. Na przykład, zobacz na te podnóżki. No na podnóżkach ściepić uwagę z tego, to też ta fajka później No to jest przecież, to jest bardzo delikatne, nie? Najczęściej ulegają uszkodzeniu te stopki i to, no ale na wszystkim trzeba czasami pozbierać, żeby czymś być lepszy od konkurencji. Ja nie wiem jaka różnica będzie w Tak, akrapie. No ile może być? Jest. 300 gram? Kilogram. Kilogram? Ile ten stary waży? A krap Nie, no był mniejszy, akrap jest większy. no, No dobrze, Adam, tytanowy. ja mam Z przodu mus, Adam, ale ja mam do Ciebie pytanie, nie? Bo jeździłeś na tym samym modelu, to znaczy 450, 214 i tu masz 217. Lżejszy. Ten nowy, lżejszy. No i co, lepiej? Lepiej. Dużo lepiej. Tak? To jest 6 kilo. To jest Dobra, przy 3-4 godzinach, tak jak mówił właśnie Wiesiu, jazdy, to jest, się robi z tego 20 kilo. No albo 20 ton. No dokładnie, więc to jest niesamowity przeskok między tą maszyną a tą, chociaż ta bardzo dobrze się wkręca, to jest naprawdę potwór. Tylko te 6 kilo, prawie 7 to jest bardzo duża Co jest różnica. ciekawe, stara 350 ważyła 107 kg. A 450 i 500 nawet waży mniej niż stara 350. Te nowe. Tak.
Ty czujesz różnicę między starą 350? Mega. Tak? W prowadzeniu przodem, no jasne. Okej. Dodatkowo jeszcze jest podtrzymanie gazu. No to co, powoli to chyba wszystko i dobiegamy do końca. Na koniec każdego odcinka pytanie. Czołg by trzeba było złożyć. Ja tego pytania nie mam jeszcze. Mam nadzieję, że coś wymyślicie. Chciałem Was tylko przeprosić, wszystkich widzów, że obiecałem, że na 9600 subskrypcji, czyli jeśli osiągniemy taki poziom widzów, to będzie sklep. Ten sklep się robi. Nie jest to taka prosta rzecz, na pozór jak się wydaje. Chcemy ten sklep zrobić dobrze, chcemy, żeby te rzeczy, które tam będą sprzedawane, były najwyższej jakości i to nie będzie chińszczyzna, tylko wszystko jest odszyte. Tak, odszyte tutaj w Polsce przez polskie szwalnie. Dużo po wietnamsku mówi. Tak, ale pytanie, mamy pytanie? Panowie, mamy pytanie, jakiekolwiek pytanie. Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. No, ja miałem jedno. Kto jeździł wcześniej na tej 450? Ale to już było powiedziane na Dobra, to początku. zadamy takie pytanie, to czemu ta Husqvarna jest każda ciężejsza Tak, od Trochę trudne, od KTM-a? trochę trudne do znalezienia. Nie jest to trudne. Nie jest to trudne? Dobra, no to pytanie nasze jest, Podobne motory, podobne pytanie jest następujące. jak wystawi motor z powodu tych wyników? Pytanie jest następujące. Dlaczego przy jednej fabryce, tak, przy jednym właścicielu, Co robi to, że Husqvarna jest katalogowo ciężejsza od KTM-a, te powiedzmy te 2 kg czy 2200? no katalogowo to ja Ci powiem, bo tu jest Twoja Husqvarna waży katalogowo 102,4, a KTM EXC300, no tak, o kilo 900 dokładnie, tak? To jest właśnie to. Gdzie jest ta różnica? I znasz tę odpowiedź? Oczywiście, Kiwaczka. Znasz odpowiedź? kiwaczka, Bardzo dobrą. kiwaczka. No to już sprzedałem. Władnik powiedział kiwaczka, no to już do No to następne pytanie, nieważne kto powiedział, następne pytanie, bo nie wyjdziemy stąd, nie wyjdziemy stąd, ale a propos wagi. Kto jest producentem i do kiedy jest ważna ta waga? Musi być jakieś pytanie. Wiesik już ma. Dawaj Wiesik. Nie, no niech pomyślą, czemu ten mój motor jest ciężejszy. Twój. Odczuwalnie, no jak się go przechyla stosunkowo do starego nim, ale bo jest podokładanych masa rzeczy, nie? Ale uważam, o co chodzi, nie od KTM. No jest, widać to nawet. To zatankowanie jest i tak ciężej, że jest zbiornik paliwa, nie? Ale co robi to, że jeszcze jest ciężejszy? Nie? Albo może pytanie będzie następujące, słuchajcie, co zrobić, aby swój motocykl no domowym sposobem uszczuplić, jakby odchudzić wagowo. Maksymalnie odkrótko. Bo są ludzie, którzy no, robią wszystko, aby tą wagę zgubić, nie? Tu podaliśmy jeden przykład, zmniejszenie wagi i zamiana akumulatora Parę przykładów, żeby... i tak dalej, i tak dalej. To więcej tych przykładów poda ten... Co robi najlepszy wpływ na zrzucenie wagi? Gdzie najlepiej ta waga się zrzuca? Pytanie jest proste, następujące. Podajcie jak najwięcej przykładów Od grubienia motocykla. odchudzenia motocykla. Ten, kto poda tych przykładów najwięcej, wygrywa. Nagrodą jest oczywiście bluza. To wszystko na dzisiaj. Tak? Tak, wszystko. No, zapraszamy Was. To mi tęgi ci powiem. Ze względu na tą wagę? Tak? No ale nie jest tak źle, no. 20 kilo. Ej, te dwusuwy to miało być lżejsze. Ale mówi tak, kupujcie dwusuwy, bo są lekkie. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy i namawiamy na subskrypcję. Oceniajcie nasz kanał, piszcie komentarze, propozycje następnych filmów. To wszystko. Kciuki do góry, panowie. Trzymajcie się. Brawo! To co pokręciela. Ty szczypiorze. 80-80. No, stary właśnie. Ja ważę 50. Zacznij moja puściła rajce. Do kuchni bardziej, co? 700. A ten się już nawet rozerwał. Czekaj, na licznik zobacz. Nie no, kurwa. Przed chwilą było 101, a teraz jest 110. Coś jest nie tak z tą wagą, 130? No, a co? Nie, no musisz być 450. No nie no. Nie, no naciskaliśmy ci o tym. Dobra, możesz teraz. Teraz bez...